I witam Was wszystkich serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Norwegii. Dzisiaj zabieramy się do domu. Jedziemy do Winie. Jak wiecie, jesteśmy obecnie w Szwecji. Dziękuję za lajki, za komentarze, za wszelkie interakcje, za udostępnianie. O, tutaj się pani jeszcze ogarniają. O, Christina get a comment yesterday, first comment, give her comment. Ucieszyła się, bo wszak się pierwszy raz wspomniał w komentarzu na filmach. Oj, tapos negatywą. O, tapos. Na bunktą bakos. Jesteśmy wyładowani po korek, ale i tak jeszcze podjeżdżamy do sklepu. Jak widać, są pojemniki na mięso. O, kupiliśmy sobie drążek do treningu przez Ernestine. Wracamy do Winie. Jedziemy stąd do Stromstad. Jeszcze na zakupy, tak jak wspominałem, mięso. I na łódkę do Sandefjordu. Kapi is ready. Where is the cup? What cup? Didn't use the cup. I'm gonna find another husband who makes me coffee in the morning. Tapos na yun sa bundon sa CR. Where is the cup? What cup? There is no time for cup. There is a coffee inside. No, mówi, że znajdzie sobie innego męża, sobie kawę zrobi rano. A kawy jest zrobione 1,5 litra. In the morning, no coffee. Here, my wife, coffee. Here my husband, your breakfast. You eat all our pizza? Śmieję się, nie było żadnego śniadania. It was 3 right there, and then he ate all of it. We Like, ate it quietly. yeah, one for us. See my big muscles? Aha. Penny, Plastic. Haha. Penny uwielbia jeździć samochodem, Jo. także bez problemu Okay. Wow. jedziemy. A jeszcze z takich rzeczy godnych odnotowania, z tą wizą dla Filipińczyków do Norwegii, no to ogromne problemy, ogromne jajca. Nie wiem, jak cały proces wygląda, ale oni składają podanie o wizę. Jak złożyli podanie o wizę na Filipinach, to zabierają im paszporty na miejscu. I nie wiem, jak to wszystko działa, bo ja się w to nie zagłębiałem. To Krystyna prowadziła, nawet nie ja, tylko Krystyna prowadziła cały ten proces. Ale potem okazało się, że ich paszporty, które zostały zabrane prywatnym ludziom, zostały wysłane do innego państwa, do Bangkoku, żeby tam jakieś papiery załatwić i dopiero odsyłane. Dlaczego do Bangkoku? Nie mam pojęcia. Ale wyobraźcie sobie to, że nie wiem, jako Polak chcecie gdzieś jechać, no i musicie mieć wizę. I zabiera wam w urzędzie urzędnik wasz paszport i wysyła, nie wiem, do Berlina. O co tam chodzi? Czy tam jest jakieś, nie wiem, ktoś dba o dane osobowe? No ale udało się. Dostali zatwierdzenie, oddali im paszporty, no i podobno mają być w poniedziałek lecieć. Też Star Airways, tak jak my, z Manili do Bangkoku, z Bangkoku do Oslo i prawdopodobnie w poniedziałek przylecą. Jak nie w poniedziałek, to do Środy. Jeszcze Krystyna musi ogarnąć im bilety lotnicze, no ale przylatują pomocnicy, także niebawem zaczniemy docelowe projekty po prostu u Asbjorna. No i zobaczymy moich współpracowników. Będę najmłodszy w ekipie. O, zgubiła się pani, chciała z wózkiem do sklepu jechać zamiast. Huh? Maybe. Yes. Why you steal it? You put You steal it from me. You want to take my socks. That's not nice. Załadowani jak cygańskie tabory. Jedziemy na prom. Jedziemy na prom. I za chwilę po raz kolejny opuszczamy Szwecję. Piękna pogoda, siedzimy dzisiaj na zewnątrz, bo jest z nami Ulf. Say hi, guys.
jedziemy tym wielkim promem. Kostia Concordia. No ale to charakteryzuje i Norwegię, i Szwecję, że skała wystaje z wody, zejdziesz ze skały i masz nie wiadomo ile metrów głębokości. Jak mieszkaliśmy jeszcze we Frederiku, to była taka trasa wycieczkowa bezpośrednio z Fredrika statkiem. On płynął, nie wiem, 1,5 godziny, taki mały prom. 2 godziny w stronę i powrót i ludzie korzystali z tego, żeby właśnie płynąć do Szwecji na zakupy, bo jest taniej. Z reguły z emeryci z wózkami, tak jak u nas, wyładowanych piwem po prostu, no bo tutaj puszka kosztowała wtedy jakieś 11 koron, a w Norwegii 25, prawie 30. A nie wiem, czy kamera to odda, jaka tutaj mała wysepka, jakie malutkie domki na nie ustawione, takie po prostu ozdobne. Tam facet z łódką przypłynął sobie na prywatną małą wysepkę opalać się. No to jest typowe letnie miejsce i w Szwecji, i tak samo w Norwegii, te okolice właśnie Fredrikstad, Stromstad. Bardzo dużo Norwegów ma tutaj właśnie chyty, bo jest dużo taniej w Szwecji kupić dom niż w Norwegii, czy jakąś nieruchomość. A sporo ludzi też ze Szwecji dojeżdża do pracy do Norwegii. Norwegowie, co kupują sobie domy w Szwecji przy granicy i dojeżdżają do pracy właśnie do Fredrika, do Sarpsborga, a nawet i do Oslo pociągiem. Jesteśmy już w Norwegii. Jesteśmy jeszcze w Sandefjordzie, bo tutaj jest księgarnia. Tam na wsi to księgarni nie ma za bardzo. A Kristina, zaczytana w jakichś powieściach typowo dla kobiet, ma całą bibliotekę i brakuje jakiejś książki do całej serii. Poszła szukać tej książki. Co mogę powiedzieć? Czy Filipiny, czy Norwegia? Trochę ponad normę pewnych rzeczy. No bo prawo jest takie. Jak wypływamy stąd, to mamy na promie możliwość kupienia czegoś na strefie bezcłowej. Ale jeżeli wracalibyśmy tego samego dnia, mniej niż 24 godziny, to nie mam możliwości zakupu powrotnego, bo jest to zarejestrowane w systemie. Dlatego też odebraliśmy psa, pojechaliśmy na Airbnb, żeby w drodze polnej też można było na statku coś kupić. No ale nie oszukujmy się, mamy ponad normę produktów, które jakby nas złapali do kontroli, to by po prostu zabrali. Ale co? Nie wzięli na kontrolę nikogo. Przed nami stali tylko. Także szczęśliwie jesteśmy już w Norwegii. A teraz jak już wróci ze swoją książką, to jedziemy bezpośrednio do domu. Może jeszcze dzisiaj coś ugrilluję, bo mamy mięsa nakupowane. Powinniśmy być jakoś 7, 8 w domu. Jeszcze będzie słonecznie, ciepło, bo słońce jest do późna w nocy, do godziny 11. A poza tym mamy weekend. Dzisiaj jest sobota, jak wracamy. Także za chwilę w drogę, już bez żadnych przystanków. 3 godziny jazdy i jesteśmy na miejscu. Stoję na światłach. Kto to dopuścił? Normalnie rejestracja lusterka i go kardem po ulicach sobie śmiga w Sandefjordzie i pojechał, a my jedziemy dalej. Jesteśmy w domu. Cieszysz się? No. Całe życie w mieście, a tak jak wspominałem, nie służy mu miasto, inne psy, ludzie i tak dalej. A tutaj mu się bardzo podoba. No tylko, że z kolei my cały rok tu żyć nie możemy, bo nie ma co robić w zimę. Ale rozwiązanie jest optymalne tej sytuacji. O, Ulf. Ta piłka, no, zobacz. Ta piłka, no. No, ty możesz sobie grać w piłkę. W mieście nie ma gdzie. No, nie ma gdzie w mieście grać w piłkę. Tylko na cmentarzu. Dobra, rozpalamy grilla. Niech się grzeje. Idziemy po talerze, nie? Jakieś szklanki, coś. Sztućce, no. Jego ulubiona piłka. Jego ulubiona piłka. Oddaj piłkę. Oddaj piłkę. Nie dasz?
Penny. Leave it. Leave it. O, i tak przecinak. No, zgubiłem. Co krzyczysz? No weź piłkę i ho. No ho. No ho. O, weź piłkę i ho. Penny. Potem się poławimy. O. Penny. Ulf. Ulf. A gdzie masz piłkę? Nie masz piłkę, łujaku. Cały dzień nic nie jedliśmy. Tylko jakieś tam delikatne śniadanko, a tak to cały dzień nic na łódce i po drodze. Kabanosy tak wszystkiego jedliśmy, te małe. His favorite ball. Ulfen! Ulfen! Okay, we're testing what we bought in Rusta when we went to Sweden. Kinarte lang ni guys. Oh, diba? Winner. Kapadi nga. Susutar so lang ti. Pwede na tayong mag-novena. Okay. Lagay pa, wag mong tikin. This is from Sweden. Last year, pawahan ko. After our tiring trip, we deserve table setting. Makakita yung ibang magulong bagay, ha? Okay, that's all for now. Bye! Hi Penny, Kitty Pie. How are you in the fielle? I 8 rano, dnia kolejnego, niedziela. Chodź Penny, idziemy na spacer. Idziemy się przejść po rewirach z Ulfem, chociaż on te rewiry dobrze zna. O, komar się pojawił. Od rana komara miałem na twarzy. Dobrze, eksplorator zna te rewiry, bo dużo tutaj z nami chodził na grzyby w zeszłym roku, na jesień. No i w ogóle jak przyjechaliśmy tutaj w zeszłym roku po sprzedaży naszego domu w sierpniu, no to od sierpnia do listopada tutaj z nami był. Także zna i koty Krystyny, i Asbjorna. No bardzo ładnie. No bardzo ładnie. I tutaj, gdzie jesteśmy w górach, nie trzeba z plastikowym workiem latać, tak jak w mieście. No poczekam. Ale wydaje się już po wczoraj, że Ulf się naprawdę tutaj czuje rewelacyjnie. No i że będzie tu z nami miał kolejny szczęśliwy okres swojego życia i odpoczynek od miasta, od zgiełku miasta. Nie musi nosić tutaj obroży, nie musimy nosić smyczy. Może sobie chodzić tak
Tak jak natura go stworzyła. Mały lisek. O, trzeba poznaczyć terytorium. Teraz ja tu rządzę. Żadnych psów sąsiedzi tutaj nie mają. Jedyne co to koty Krystyny. No i kurczaki. Bo konie też już zostały zabrane na większy wybieg. Ulf ma taką przypadłość, że nie potrafi w ogóle regulować swojego jedzenia. Jego brat, jak da mu się jedzenie, to on sobie zje troszkę, naje się i resztę potrafi po prostu sobie odpuścić, zostawić na później. A Ulf ma tak, że zje swoje i jeszcze będzie próbował wykończyć jedzenie brata. Dlatego Ulf jest taki bardziej masywny. No i to kolejna z rzeczy, która mu tu bardzo pomoże, że będzie miał tu po prostu bardzo dużo ruchu i może uda mu się zgubić troszkę wagi. Nie wiem, 200 gram, jakby dla niego to było już dużo. Nie mówię, że pół kilograma, ale aktywność fizyczna na pewno mu pomoże, bo może być to, że przez jego wagę, że naprawdę były okresy, gdzie mu jedzenie ważyliśmy na wadze kuchennej codziennie, zgodnie z zaleceniami z pudełka, żeby pilnować tej jego wagi, a i tak nie było jakichś większych sukcesów. Zobaczymy jak będzie teraz. Trzeba po prostu zagwarantować mu dużo ruchu, bo może mieć też związek z tym właśnie, że jest troszeczkę za ciężki jak ma swój rozmiar. No i miał wcześniej problemy z prawą tylnią łapką, jakieś problemy stawowe, no ale to u małych psów często się zdarza i u ras mieszanych. Tak samo jak mama Majorka, którego dawno temu je sprezentowałem. Oj dawno, Molcia to już jest stara. No to u Jorków też jest dużo problemów takich genetycznych, zaczynając od zębów, które nie chcą wypadać i trzeba psa usypiać i wyrywać zęby, a kończąc właśnie na jakichś problemach stawowych i innych tego typu sprawach. Czy na przykład gnijące dziąsła. U Jorków też miała Molly zęby wyrywane, bo bardzo nieładnie pachniało z pyszczka. No. Gdzie chcesz, to możesz biec, mówię ci. U siebie jesteś. Dobrze, nie przedłużając. Kończymy ten vlog. Nasza norweska rodzinka jest w komplecie. Nasza filipińska część rodzinki, Rosie i Morus, Mus, mają się dobrze, dostajemy filmy, zdjęcia. Mus rośnie, poluje na ptaki. Wszystkie zwierzęta mają się dobrze i to jest najważniejsze. Dziękuję Wam za komentarze, za lajki. Witam wszystkich nowych subskrybentów, bo trochę ich przybywa w ostatnim czasie. No i do następnego. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie w Norwegii. Cisza, spokój. Chociaż tak jak mówiłem, na Siki Chorze też była cisza i spokój.